Komunikacja z klientami może pożerać bardzo dużo czasu i energii. Klient przesyła ci maila, ty potrzebujesz od niego bardziej szczegółowych informacji, więc dopytujesz, klient odpowiada nie na temat, albo musisz czekać na odpowiedź kilka dni, ale jest jeden sposób, który zdecydowanie poprawi twoją komunikację z klientami. Wystarczy jednorazowo zainwestować 30 minut. Mała wielka firma. Podcast dla biznesu, rozwoju i przyjemności słuchania. Zaprasza Marek Jankowski. Cześć, to jest odcinek 355, w którym powiem Ci, jak możesz prostym sposobem poprawić komunikację z klientami, potencjalnymi klientami i nie tylko. Ja używam tego sposobu również w kontaktach ze słuchaczami małej wielkiej firmy. A najlepsze jest to, że wystarczy poświęcić na to jednorazowo pół godziny, a pozytywne efekty tej zmiany zostają już na zawsze. Szczegółowe notatki i linki do tego odcinka znajdziesz na maławielkafirma.pl/355. Tak jak numer tego odcinka. Ale najpierw kalendarium. Dziś jest 26 kwietnia 2021, a to oznacza, że 118 urodziny świętuje dziś klub piłkarski Atlético Madryt. Prawie od początku zawodnicy Atletico występują w koszulkach w biało-czerwone pasy, podobno dlatego, że tradycyjne hiszpańskie materace robiono właśnie z takiego materiału i dzięki temu jego końcówki wystarczające do uszycia koszulek można było kupić tanio. Z tego powodu piłkarzy z Madrytu zaczęto nazywać tak jak wytwórców materacy – Los Colchoneros. 35 lat temu doszło do wybuchu reaktora w elektrowni atomowej w Czarnobylu na północy Ukrainy, a w efekcie największej katastrofy w historii energetyki jądrowej. Zwykle nie mówię tutaj o żadnych tragicznych rocznicach, no ale skoro ja to dzisiaj mówię, a ty to słyszysz, to znaczy, że mimo wszystko na szczęście nadal żyjemy. A właściwie chciałem wspomnieć o tym wydarzeniu głównie dlatego, że wiąże się z nim moje najwcześniejsze wspomnienie smakowe z dzieciństwa, bo po tym wybuchu dzieciom i młodzieży, a do tej grupy się wtedy zaliczałem, podawano płyn Lugola, który miał chronić tarczycę i zapamiętałem, że ten płyn smakował jak krew z pieprzem, co jest tyle ciekawe, że jako 10-latek nie miałem za dużo do czynienia ani ze smakiem jednego, ani drugiego. 2 lata temu miała miejsce premiera filmu Avengers Koniec gry, który szybko stał się najlepiej zarabiającym filmem wszechczasów. Był nim jeszcze kilka tygodni temu, ale nastąpił niespodziewany zwrot akcji. Film numer 2, czyli Avatar z 2009 roku, zaczął być ponownie wyświetlany w chińskich kinach i dzięki temu odebrał pierwsze miejsce Avengersom. Choć podobno, jeżeli uwzględni się inflację, to najlepiej zarabiającym filmem w historii i tak pozostaje Przeminęło z wiatrem z 1939 roku. Główny temat dzisiejszego odcinka to jak poprawić komunikację z klientami w 30 minut. Podstawowe pytanie, po co w ogóle ją poprawiać? Każdy może mieć na to własną odpowiedź i takim swoim przykładem podzieliła się ze mną Ewelina Włoch, fotografka, która między innymi wykonuje sesje produktowe na Amazona. Ewelina zauważyła, że często dostaje maile z chęcią podjęcia współpracy i prośbą o telefon, bo klient chce przekazać szczegóły, o co mu dokładnie chodzi z takim zleceniem. No i często bywa tak, że potencjalni klienci opowiadają o swoim produkcie przez pół godziny albo i więcej, a po rozmowie i tak trzeba spisać podsumowanie, no bo przecież przez telefon wiadomo, łatwo coś przeinaczyć, łatwo o czymś zapomnieć, pominąć, źle zrozumieć i sprowadza się to do tego, że trzeba 2 razy poświęcić czas na to samo, no bo z jednej strony masz tę rozmowę, a z drugiej strony musisz później siedzieć i spisywać to, co z tej rozmowy rozumiesz. Czasem też ciężko cokolwiek klientowi zaproponować tak na bieżąco w trakcie rozmowy, kiedy nie wiesz, jak wygląda jego produkt i nie wiesz, jakie działania podejmuje konkurencja. I ja zauważyłem u siebie trochę podobne, a trochę inne problemy jak Ewelina, dlatego że do mnie klienci czy słuchacze może nie tyle dzwonią, co piszą i u mnie problem wygląda tak. Mam formularz na stronie, przez który przychodzą różne wiadomości. Niektóre pytania i sprawy się powtarzają, na przykład jak można się zareklamować w podcaście, albo zgłoszenia, że jakiś link nie działa. Natomiast bardzo często po otrzymaniu takiej wiadomości brakuje mi podstawowych informacji.
Na przykład, co konkretnie ma być reklamowane. To może trudno w to uwierzyć, ale zdarzają się takie wiadomości z propozycją współpracy od klienta, którego tożsamości nie można zdradzić. Albo na przykład link do nowego odcinka nie działa. Ale gdzie nie działa? Czy nie działa na mojej stronie, czy na jakiejś innej stronie, czy na Facebooku, czy może w aplikacji z podcastami. Więc bardzo dużo wiadomości wymaga dopytywania i to dopytywanie i wymiana tych wiadomości zajmuje bardzo dużo czasu. Poza tym zauważyłem też, że dostaję dużo wiadomości właściwie niepotrzebnych, to znaczy takich, na które od razu odpowiadam nie, bo ja wiem, że dana propozycja mi nie pasuje, natomiast ktoś o tym nie wiedział i zmarnował czas na napisanie tego maila, no a ja zmarnowałem czas na jego przeczytanie. Więc można próbować sobie w takich sytuacjach jakoś radzić, ale nie jest to takie łatwe. No bo co możesz zrobić? Możesz zaapelować do osoby wysyłającej ci wiadomość. Nad takim formularzem kontaktowym możesz napisać: opisz szczegółowo swój problem. Ale gwarantuję ci, że to nie zadziała. Dlatego, że poziom szczegółowości no to jest bardzo różna miara dla różnych osób i tak naprawdę taka prośba, taki apel kompletnie nic nie daje. Można zamieścić listę pytań, na które piszący powinien ci w mailu odpowiedzieć, ale to też nie działa, bo ludzie po prostu te pytania często ignorują. Chyba że zmusisz osobę piszącą do ciebie, żeby odpowiedziała na te pytania, na które chcesz uzyskać odpowiedź. Jak zmusić kogoś, żeby odpowiedział na twoje pytania? Bardzo prosto. Wystarczy stworzyć taki formularz kontaktowy, którego nie da się wysłać bez wypełnienia przynajmniej niektórych wymaganych pól. I tak właśnie zrobiła wspomniana wcześniej Ewelina Włoch. Ewelina stworzyła swój brief fotograficzny w formularzu Google. W tym briefie jest kilkanaście pytań do potencjalnego klienta, więc nie będę ich tutaj wszystkich cytował, ale podlinkuję ten brief w notatkach na maławielkafirma.pl/355. Generalnie są to pytania dotyczące produktu, który klient chce sfotografować, czy który chce przekazać Ewelinie do sfotografowania, i są tam pytania o różne potrzeby i preferencje klienta. Taki formularz z pytaniami możesz sobie samodzielnie wyklikać nawet w pół godziny. I pewnie są osoby, którym zajmie to dłużej, ale naprawdę w wielu przypadkach te 30 minut wystarczy. Poświęcasz ten czas jeden raz, żeby zastanowić się, o co chcesz tych ludzi zapytać. Robisz taki formularz i od tej pory to jedno proste narzędzie ułatwia ci każdy kolejny kontakt z klientem. Kiedy dane z takiego formularza spływają, to na podstawie tych informacji Ewelina przygotowuje plan sesji i dopiero wtedy zdzwania się z klientem, żeby omówić szczegóły. To działa oczywiście nie tylko w branży fotograficznej, również w innych branżach. Nawet narzeczony Eweliny, z tego co wiem, stosuje podobną taktykę, a on nie zajmuje się robieniem zdjęć, tylko projektuje strony internetowe. Ja też doszedłem do wniosku, że zamiast jednego formularza kontaktowego na blogu Małej Wielkiej Firmy, lepiej mieć kilka formularzy i u mnie strona kontakt jest podzielona na kilka podstron. Kiedy tam wejdziesz, zobaczysz, że są tam takie 4 możliwości. Zgłoszenie usterki, zgłoszenie propozycji gościa do podcastu, zgłoszenie czy chęć podjęcia współpracy i inne tematy. Na każdej z tych podstron są szczegółowe informacje dotyczące danego zagadnienia i jest formularz, który zbiera wszystkie informacje potrzebne w danej sytuacji. W moim przypadku te formularze, ponieważ strona jest na WordPressie, no to nie używałem tam formularzy Google, tylko po prostu osadziłem na stronie formularze wygenerowane za pomocą wtyczki Contact Form 7. Jeżeli nie lubisz formularzy Google, bo uważasz, że są brzydkie, bo prawda jest taka, że są, i nie chcesz się bawić we wtyczki na WordPressie albo w ogóle nie masz strony na WordPressie, to możesz skorzystać z narzędzia, które ostatnio zauważyłem u Kuby Mrugalskiego na Instagramie. Kuba polecał to narzędzie. W ogóle na marginesie polecam obserwowanie Kuby Mrugalskiego na Instagramie, bo różne ciekawe rzeczy tam mówi, różne ciekawe narzędzia poleca. To narzędzie pozwala generować ładne, przejrzyste formularze, ma różne zaawansowane funkcje. Te formularze można łatwo udostępniać, czy to wysyłając komuś link, czy można je też osadzać na własnej stronie. W dodatku 99% funkcji tego narzędzia jest dostępnych za darmo i bez ograniczeń.
A to narzędzie nazywa się tally.so. tally.so. Link oczywiście będzie w notatkach na maławielkafirma.pl/355. A teraz zadanie domowe dla Ciebie po wysłuchaniu tego odcinka. Przyjrzyj się wiadomościom, które dostajesz od klientów i zastanów się, jaki formularz możesz zastosować, żeby ułatwić życie i sobie, i przy okazji klientom. A kiedy już to zrobisz, pochwal się tym swoim formularzem, na przykład w komentarzu pod tym odcinkiem na blogu maławielkafirma.pl/355. Tam znajdziesz właśnie ten odcinek i możliwość pozostawienia komentarza. W tym odcinku skupiliśmy się na sytuacji, kiedy klienci odzywają się do Ciebie, ale często jest też odwrotnie. Jest tak, że to Ty chcesz się odzywać do nich i to odzywać się regularnie. Mogą się do tego przydać sekwencje mailowe. Co to takiego jest i jak z tego korzystać? Dowiesz się z odcinka 316. Tam mówił o tym bardzo ciekawie i konkretnie Marcin Hakemer-Fernandez, więc zapraszam do odsłuchania odcinka 316, kiedy już skończy się ten, ale zanim się skończy, cóż, książka. Nie wszystko w życiu załatwią za nas automaty. Są takie rzeczy, przy których trzeba się trochę zmęczyć i właśnie o takich rzeczach jest dzisiejsza książka. Wybrałem na dzisiaj książkę Cala Newporta. Ten autor pojawia się po raz kolejny, no ale to nie dlatego, że jest moim znajomym i go tutaj promuję za wszelką cenę, tylko dlatego, że pisze ciekawe książki. Tym razem będzie to książka po angielsku. Nie znalazłem polskiego wydania. Książka nosi tytuł So Good They Can't Ignore You. Why Skills Trump Passion in the Quest for Work You Love. Czyli gdybym miał to przetłumaczyć, to ten tytuł brzmiałby: bądź tak dobry, żeby nie mogli Cię lekceważyć. I podtytuł: Dlaczego w poszukiwaniu pracy marzeń liczą się umiejętności, a nie pasja. No i ten podtytuł w zasadzie wyjaśnia wszystko, natomiast jeżeli chodzi o tytuł So Good They Can't Ignore You, to jest cytat z aktora i komika Steve'a Martina. To było tak, że Steve Martin chyba w 2009 roku, jeżeli dobrze pamiętam, był gościem pewnego talk show i prowadzący zapytał go o rady dla początkujących artystów estradowych, którzy chcieliby odnieść sukces. I Steve Martin powiedział: nikt się nie przejmuje tymi radami, które ja daję, dlatego że oni nie takiej odpowiedzi oczekują. Oni chcą się dowiedzieć, jak znaleźć agenta, jak napisać dobry skrypt do występu, a ja zawsze mówię: bądź tak dobry, żeby nie dało się Ciebie zlekceważyć. No i Cal Newport podejmuje tę myśl i rozwija ją. Zaczyna od tego, że dla większości ludzi rada podążaj za swoją pasją to jest zła rada. Dlatego, że niesamowicie rzadko zdarza się tak, że masz jakąś ukrytą pasję, udaje ci się ją odkryć i znaleźć pracę, która będzie do niej pasować. Raczej, jeżeli postanawiasz iść tym tropem, to prowadzisz takie niekończące się poszukiwania, ciągle masz poczucie niedosytu i rozczarowania. Więc jeżeli nie podążać za swoją pasją, to co w zamian? No i tutaj Cal Newport proponuje, żeby rozwijać swój kapitał kariery, to znaczy rzadkie i cenione przez innych umiejętności. Proponuje, żeby po prostu zostać dobrym rzemieślnikiem. Mówi: skup się na tym, co wartościowego możesz zaoferować światu, w przeciwieństwie do tego podążania za pasją, które tak naprawdę jest pytaniem, co świat może dać mnie. Także tutaj mamy takie odwrócenie, no i pojawia się pytanie oczywiście, jak zostać dobrym rzemieślnikiem. Sposobem na to jest coś, co po angielsku nazywa się deliberate practice. No i nie wiem, czy jest jakiś oficjalny polski odpowiednik. Można to przetłumaczyć jako celowa praktyka czy celowe ćwiczenia. To znaczy masz pewien cel i dajesz z siebie stopniowo coraz więcej, żeby ten cel osiągnąć, a w dodatku dysponujesz informacjami zwrotnymi. Strasznie ciężko się to tłumaczy tak ogólnie, ale łatwo sobie to wyobrazić, kiedy uczysz się grać solówkę na gitarze. No i zaczynasz od tego, że tam stawiasz palec za palcem i grasz tę solówkę naprawdę topornie, a potem robisz to z coraz większą wprawą, coraz szybciej, coraz sprawniej, aż w zasadzie robisz to bez myślenia i szczególnego wysiłku. No i jeżeli w tym momencie odpływasz sobie gdzieś myślami i myślisz: nie, to taka celowa praktyka to jest jakaś męka, to jest za trudne. Jeżeli tak jest, to znaczy, że Steve Martin miał rację, bo zdecydowana większość ludzi nie chce się męczyć, tylko ciągle ma nadzieję, że usłyszą jakąś cudowną radę, jak odnaleźć sukces. No i dlatego zdecydowana mniejszość faktycznie ten sukces osiąga. Więcej w książce
So Good They Can't Ignore You, której autorem jest Cal Newport. Link do polecanej książki w notatkach do tego odcinka na maławielkafirma.pl/355. Teraz bio tygodnia, czyli opis, który niedawno przyciągnął moją uwagę na Instagramie. Architektka krajobrazu, roślinne pogotowie. Nauczę Cię, jak mieć dżunglę. Planuję rośliny do wnętrz i ogrodów. Projektuję, uczę, zazieleniam życie. Planta Verde, zieleń do wnętrz. To jest bio Kamili z bloga plantaverde.pl, właściwie Kamilli, bo przez 2L. I dlaczego to bio mi się podoba? Dlatego, że jest w tym bardzo krótkim tekście, jak to bio na Instagramie, bardzo dużo konkretnych informacji. Poza tym to są nie tylko konkrety, ale są tam też te sformułowania: nauczę Cię, jak mieć dżunglę, zazieleniam życie. No to zdecydowanie przemawia do wyobraźni. I całe to bio z jednej strony jest o Kamilli, o autorce. Architektka, planuje, projektuje, uczę, ale z drugiej strony każde z tych określeń bardzo jasno komunikuje, w czym Kamilla może mi pomóc jako potencjalnemu klientowi. Dlatego moim zdaniem zasługuje na bio tygodnia. A jeżeli chcesz, żeby nie tylko Twoje rośliny, ale też Twoja firma rozkwitła, zapraszam do klubu Małej Wielkiej Firmy, możesz do niego dołączyć bezpłatnie. Znajdziesz tam checklisty, ściągi, nagrania wideo, wiele przydatnych materiałów dotyczących i pozyskiwania klientów i budowania swojej marki. Szczegóły na stronie maławielkafirma.pl/klub. W tym odcinku to wszystko. Dzięki, na razie i do zobaczenia, mam nadzieję, na maławielkafirma.pl/klub.